Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Witam Was w pierwszym odcinku w nowym roku. Dodając zdjęcia na Instagramie, zauważyłem, że najwięcej polubień mają zdjęcia auratum. Także dzisiaj pokażę Wam kilka moich pajączków. To jedziemy z tematem. Dobra, no to jedziemy. Jak wspomniałem, coś Wam opowiem o Brachypelmie auratum. Tutaj mam taką podrośniętą samiczkę. Nie jest jeszcze to dorosła. Ma takie 6 dc. Pająk nazywany ognistokolanowym, ale jak zaczynałem swoją przygodę z braszkami, gdzieś wyczytałem na internecie, że nazywano go jeszcze ptasznikiem śpiewającym. Nie wiedziałem, o co chodzi, trochę się pośmiałem, ale stwierdziłem, że to jest prawda, gdy miałem już dorosłe samce, trzymając je w jednym pomieszczeniu razem z samicami, wydają specyficzny dźwięk. Trudno to nazwać, jakoś określić to słowami. To jest coś takiego, jakbyście mieli chrypkę i połykali to w ten sposób, że to jest takie głuche. No, trudno to nazwać, może kiedyś to nagram, to Wam bym puścił. Z biegiem czasu, kiedy miałem już coraz więcej samców u siebie, różnych brachypelm w jednym pomieszczeniu, zauważyłem, że te odgłosy wydają wszystkie dorosłe samce brachypelm. Na te odgłosy reagują samice, tupiąc w terariach. Także coś w tym musi być. Jedni uważają, że ptaszyki nie mogą wydawać jakichkolwiek dźwięków. Drudzy twierdzą, że trą czymś o coś, wydając te dźwięki. No, ja na tyle jeszcze nie wgłębiłem się w tą sprawę i powiem Wam szczerze, że nie jestem do końca przekonany, ale na 1,000,000% są to takie dźwięki słyszalne dla ucha ludzkiego. Ta brachypelma jest przed wylinką, także już nie ma takich ładnych kolorów. Niestety nie mogę Wam większych samic pokazać, ponieważ są pod opuszczenia i nie chcę im tam przeszkadzać, niech sobie tam siedzą. Jedna siedzi z kokonem, inne szykują się do kokonów lub do wylinki, bo z tym to różnie bywa. Chciałbym Wam zademonstrować, jak sprawdzić u pająka, który ma całą dupkę niewyczesaną, jak to sprawdzić, czy pająk jest przed wylinką, czy jeszcze nie. Jak to sprawdzić, czy pająk jest przed wylinką. Pająk musi mieć czarną dupkę, wtedy wiemy, że już jest świeży przed wylinką. I teraz Wam pokażę, jak sprawdzić, czy pająk niedługo będzie miał wylinkę, czy jeszcze nie. Delikatnie skrobiemy w tym miejscu. Oczywiście to robię tylko
potrzeby filmu, tak. Staram się tego nie robić, no ale niekiedy jest tak, że pająk przestaje jeść i nie wiadomo, czy będzie wylinka, czy nie. Musimy zeskrobać wszystkie włoski w delikatny sposób, tak jak ja to robię. Chociaż wiadomo, jak to ja, przy kręceniu filmu rączki się trzęsą. Chociaż jest po Sylwestrze, nie powinny. Coś za mocno troszeczkę. Musicie z wyczuciem to robić i aby pająka nie stresować, żeby się sam nie wyczesywał, tylko robicie to w delikatny sposób. No i teraz weźmiemy latarkę, czy widać. I tutaj możecie zobaczyć, że jest jeszcze, odwłok jest jasny, także pająk jeszcze wylinki nie będzie miał w najbliższym czasie. Może za miesiąc, za dwa zacznie tutaj czarnieć. Niekiedy są pająki, które są już tutaj w tym miejscu wyczesane i wtedy już od razu gołym okiem możecie sprawdzić, czy pająk będzie miał wylinkę, czy nie. Ale no, u mnie pająki są niestresowane i mają, jak to się mówi, całą dupkę obłosioną i żeby sprawdzić, czy pająk jest przed wylinką, ja tak robię przeważnie przy dorosłych samicach, żeby sprawdzić, jak ją tam przygotować do tej wylinki, żeby szybko przeszła w bezpieczny sposób. Także tutaj Wam pokazałem, jak to zrobić, nie robiąc pająkowi krzywdy, sprawdzić, czy będzie miał wylinkę. Słuchajcie, chciałbym Wam coś powiedzieć na temat brania pająków na ręce. Zdania są podzielone. Jedni mówią, żeby nie brać pająka na ręce, drudzy mówią, że można. Ci, co mówią, że nie można, nie trzeba, że się pająka stresuje w ten sposób. Ja uważam, że każdy terrorysta powinien przynajmniej raz mieć pająka na ręku, poczuć to, adrenalinę, dotyk tego pająka, że on nie wygląda że jest bardzo lekki, nie wygląda na takiego ciężkiego. Jedni mówią, że pająk nie ma rozumu, drudzy mówią, żeby nie stresować, także tu są zdania podzielone. Ja już tak nie wnikam w szczegóły. Zajmuję się hodowlą, a nie tam takimi sprawami bardziej naukowymi. Z moich obserwacji, z tego co wiem, pająki w terrariach wszystkie odchody wkładają w jednym miejscu, końcówki jedzenia, niezjedzone robaczki też w oddzielnym miejscu. Także uważam, że no, niby rozumu nie mają, ale dla mnie są bardzo mądre. Ja już mam tak wyszkolone swoje brachypelmy, że kiedy przychodzi niedziela, bo ja zawsze dorosłe karmię w niedzielę, to jest to dzień pająka. Kiedyś to był piątek, a trochę się pozmieniało. Wszystkie stoją przy przedniej szybie. Wtedy już wiem, że chcą jeść i jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby pająk stał przy szybie i nie przyjął robaczka ode mnie. Słuchajcie, chciałem Wam jeszcze powiedzieć na temat wody. Wiele osób leje wodę z kranu, aby pajączek się napił. No raczej nie róbcie tego. Ja kiedyś używałem wody mineralnej, ale następna wychodzi, nie? Ty potem. To jak w cyrku, po kolei. Używam dzbanka z filtrem. Jest to fajna sprawa. Filtr starcza na miesiąc czasu. Naprawdę zauważycie, że Wasze miski nie będą już takie w nalocie kamienia,
Wielu hodowców profesjonalnych też to stosują różnego rodzaju filtry. No zależy, gdzie mieszkacie i jaką macie tą... Możecie na internecie sprawdzić, że jaką macie miękkość wody w danym mieście i sobie możecie to sprawdzić na internecie i dostosować sobie filtr. Pamiętajcie, że w naturze pająki nie piją wody z kranu. Jest to naturalna woda i trzeba jak najbardziej przystosować wodę, aby pająk nie był odwodniony i szczęśliwy. O, jeszcze coś mogę powiedzieć na temat Carapaksu. Dorosła brachypelma, które ja dopuszczam, mają takie po 7,5 dc, po 8 dc. Carapaksy mają okrągłe, ten jest taki bardziej podłużny, smukły. Także tu nie ma coś takiego, jak mówiłem wcześniej, że 6 lat, 7 lat czy 8 lat. To jest po prostu... Ja to po prostu już widzę, czy pająk jest dorosły, czy nie. Oczywiście możecie próbować dopuszczać takie pająki takiej wielkości nawet jak ta, ale raczej kokonów z tego nie będzie. Może się udać, bo to zawsze jest szczęście, to nie jest coś powiedziane, że za każdym razem musi wyjść. No ale z mojego doświadczenia zauważyłem, że mniejsze samice, bo wiecie, że ja mam dużo samic, zaczynałem dopuszczanie jakieś 3-4 lata temu. Musiałem poczekać, kiedy sobie pozbieram te wszystkie pajączki, samce dorosną, skoczą na dorosłość. Mniejsze samice karłowacieją po dopuszczaniu, a jeżeli da kokon taki mniejszy pająk, to jest też bardzo ważne, zauważyłem, że mają minimalny przyrost lub wcale nie rosną. Już tylko robią wylinki, ale już nie rosną. Mam brachypelmy duże, które jeszcze nigdy nie dopuszczałem. Mam brachypelmy, które dopuszczałem 3-4 lata temu i one już po prostu... Ja tego tak nie mierzę, bo to wiadomo, one idą też na bok, ale już nie ma takiego przyrostu naturalnego i pod względem wielkości na pewno są mniejsze od samic, których jeszcze nie dopuszczałem. Dopuszczam, wiadomo, kiedy ma się samca dorosłego, kiedy dorosły samiec skoczy. Dlatego niektóre samice jakoś im się udaje, że nie są dopuszczane, inne są często dopuszczane. Temat, który też się przewija przez internet, czy dopuszczamy co wylinkę, czy się powinno dopuszczać co wylinkę. Oczywiście też tu są zdania podzielone. Jedni twierdzą, że można, drudzy mówią, że powinien pająk odpocząć. Ja uważam, że tak jak przy innych gatunkach, przy innych rodzajach, można dopuszczać co wylinkę. Najlepiej jak pająki przechodzą wylinkę raz do roku. Jeżeli te wylinki są już co 2 lata, co 3 lata, taki pająk już wiadomo, że jest postarzały i już takich pająków nie dopuszczam.
Dobra, to wsadzimy tutaj. Teraz pokażę Wam jeszcze mniejszą samiczkę. Tutaj przygotowałem kilkanaście pajączków. Na stole macie same auratum. O, tutaj mam moje najmniejsze kleszcze, jak to się mówi ostatnio, bąbelki. Tylko czym mniejszy pająk, tym szybszy. O, dzisiaj będę się szorował w wannie, bo już czuję, że naprawdę świetny pająk, po wylince, ma piękne kolory. Może tak, o, w ten sposób pokażę, o. Dobra, do tego tu chowamy. Jeszcze Wam takiego średniaczka pokażę. 4DC. Ty to nie. Gdzie? Zaraz, który taki najładniejszy? No to ten, co wychodził, tylko pokażemy jeszcze raz. Chodź, malutka. O. Słuchajcie, przy seksowaniu zauważyłem, że pająki przed dowiedzeniem się, jaka to jest płeć, można to w bardzo prosty sposób ustalić, ponieważ to też moi koledzy na to wpadli. Jak łapiemy pająka do seksowania, samice są strasznie nerwowe, uciekają, wyrywają się, a samce są bardziej spokojniejsze. Także przy pierwszym kontakcie z pająkiem można stwierdzić, oczywiście nie na 100%, można stwierdzić, czy to będzie samiec czy samica. To takie śmieszkowate trochę, ale coś musi być w tym, ponieważ takie brachypelmy po 3DC, po 4DC to właśnie samce są spokojniejsze, a samiczki bardziej nerwowe. Potem to się zmienia, czym większy pająk, to samiczka jest spokojna, takie 5DC, 6DC, są to już spokojne pajączki, a wtedy samce zaczynają być nerwowe bardziej. Nie wiem, czy ja tutaj gdzieś znajdę, tak pod ręką, jakiegoś samca. Czekajcie, zaraz Wam pokażę. Słuchajcie, znalazłem tego samca. Pokażę Wam. I zobaczcie. Pyrgam go, wychodzi. Taki flaki w oleju. Także jest coś w tym, że samiczki bardziej, jak każda kobieta, bardziej nerwowe. No może nie każda, żeby nie było. Żeby nie podpadł wszystkim. Ale widzicie, że go tutaj, o, pyrgam go, łapki z tyłu. Także można powiedzieć, że też metoda na seksowanie to się nie zna. Także w ten sposób można wiedzieć, że samczyk jest bardziej, o, leniwy, spokojny. Ale mówię, to się potem zmienia wszystko i z biegiem czasu pajączki zmieniają. Ja uważam, że po każdej wylince troszeczkę się pająk zmienia. Także coś takiego. Dobra, malutki, wracaj do budki. Zobaczcie. Teraz jest takie popularne powiedzenie pająk kamień. Także samczyki tej wielkości tak mają, że są naprawdę spokojne. Zamykamy. No i co, kochani? Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Naprawdę starałem się tematycznie wszystko z auratum. Na wszystkie pytania odpowiem Wam w następnym filmie lub zrobię
oddzielny odcinek. Odpisywanie to takie jest dla mnie, można coś tam napisać, ale zrobię filmik i na wszystkie wasze pytania odpowiem. Dziękuję za miłe przyjęcie na YouTubie. Dziękuję za super komentarze pod pierwszym moim filmem. Także to było dla mnie duży stres, ale mam nadzieję, że będzie lepiej. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku.